Cześć, siemanko. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam, jak wykonałem fotografię zaćmienia słońca metodą solarygraficzną. 12 sierpnia w Polsce było częściowe zaćmienie słońca. Większość ludzi postanowiła zarejestrować to swoimi aparatami cyfrowymi, komórkami lub analogowymi, a ja postanowiłem zrobić to jeszcze zupełnie inaczej. W związku z tym, że jestem solarygrafista, postanowiłem wykorzystać do tego mój aparat Pentacon 6 i stworzyć zdjęcie, solarygrafię zaćmienia słońca. Będziemy to robić taką lufą. Wziąłem aparat i teraz będziemy robić próbne naświetlania, żebym wiedział, jak podczas zaćmienia już dokładnie naświetlać. Będą to 3 minuty naświetlania, no i będę robił. Pierwszy robię sekundę, zobacz, sekundę, 2, 3, 4, 5, no i później podejmę decyzję, jak długo będę robił te naświetlania tego samego słońca i na jakie przesłonie. W trakcie tych testów trafiłem na 2 problemy. Pierwszy był taki, że migawka mi się zacięła. Ta część mi się zacięła, więc po naciągnięciu spustu nie mogłem kliknąć, nie mogłem zrobić zdjęcia. Nie mogę naciągnąć, ani nie mogę kliknąć. Ja to się zblokowało. Myślałem, że po prostu skończyły mi się zdjęcia, klatki, bo jest, bo jeżeli chcemy zrobić więcej niż 12 zdjęć, to nie da rady. Zresetuję ten licznik i szybko otworzyłem klapkę. Zamknęłem i licznik w tym momencie powinien się zresetować, ale dalej nie działał spust migawki, dalej nie mogłem kliknąć, ani naciągnąć, ani kliknąć. Co cię tu boli, człowieku? Lustro się nie podniosło do końca, okej. Dopiero później doszedłem do tego, co mogło to spowodować. Takie działanie aparatu mogło spowodować mój po prostu wężyk spustowy, bo omocę tu taką blokadę i po zrobieniu zdjęcia blokada jest włączona i trzeba ją wyłączyć. A ja zrobiłem tak, że zrobiłem zdjęcie, ale zapomniałem odblokować, więc dalej jest wciśnięta robienie zdjęcia. I wtedy drugie naciągnąłem. Słyszycie, naciągnęło się, ale nie mogę zrobić, też już nie mogę zrobić zdjęcia, słyszycie? O, nie mogę. Pokażę Wam w środku, jak to wygląda. O, lustro nie jest do końca dociągnięte do góry, więc ja palcem zrobiłem tak. I wtedy już można zrobić zdjęcie. To było wciśnięte, ale to dopiero z czasem zajarzyłem, że to była moja wina po prostu. Ale śmierdzi marihuaną. To nikt nie palił tam marihuany, jak przypuszczałem. To się po prostu paliło. Wam pokażę, co się paliło. Spójrzcie na to, co się dzieje. Teraz zasłoniłem obiektyw, ale gdy odsłonię, coś tam się pali, dymi się, ja pierdzielę. Okazało się, że celując obiektywem prosto w słońce, w samo południe, między jednym naciągnięciem migawki a kolejnym, obiektyw zwyczajnie wypalił mi dziurę na kurtynie. Teraz w ogóle tak pomyślałem, czy ten mój test będzie miał jakikolwiek sens, ponieważ robię go teraz prawie w południe, więc to słońce jest bardzo mocno świeci, a przy zachodzie słońca ta jasność tego słońca nie będzie taka mocna jak teraz. I jak widzicie, tak prezentuje się negatyw tych moich testowych naświetlań. To są naświetlania słońca co 3 minuty. No i jak patrzę na to zdjęcie, to każde z tych naświetlań jest po prostu idealne. Wywnioskowałem z tego, że nie ma znaczenia, jak długo naświetlam, czy sekundę, czy 2, czy 3, czy przysłona jest f16 czy mniejsza. Słońce i tak wypala swój ślad na takim papierze fotograficznym. Z tego co widzę, nie warto stosować bardzo niskich przysłon typu f2.8, bo to spowodowało, że prawie wypaliło mi dziurę na wylot z tego papieru, bo to po prostu było za jasno dla tego papieru. Po przeprowadzonym teście stwierdziłem, że optymalnym czasem naświetlania będzie około sekunda, 2 na przysłonie f16. I tak postanowiłem to zrobić podczas zaćmienia słońca. Mając już przepis na naświetlanie, wybrałem się tak około 2,5 godziny przed zaćmieniem słońca na wybrane miejsce. Zabrałem z sobą mojego Pentacona oraz drugi aparat Lubitel 166B, który ma standardowy obiektyw chyba 80 mm, o ile dobrze pamiętam. A tu zamontowałem nie ten obiektyw, bo to jest standardowy. Zamontowałem tutaj oczywiście tą długą lufę Sonar 180 mm, którym robiłem testy w południe. Tego luja wziąłem i to. Ok, sprzęt rozstawiony. Tutaj mamy Lubitela, tam Pentacona 6, więc ten kadr będzie taki, że będzie widać całe drzewo, krzyż, no i tutaj, o, jeszcze nam słońce nie wchodzi w kadr, jeszcze nie wchodzi. Czas B, dobrze,
przysłona F16, bardzo dobrze. No to możemy naświetlać. Jedziemy z koksem. Tutaj nastąpiło już naświetlanie, naświetlamy już samo tło. Jak słońce zacznie wchodzić w kadr, to będę tutaj coś kombinował. Następnie tutaj mamy Pentacona Sixa z obiektywem 180 mm, czyli w skrócie mówiąc duży zoom. I ten kadr będzie bardzo wąski, bo ten kadr będzie dosłownie taki. Będę co 3 minuty na sekundę włączał tutaj aparat, żeby zarejestrowała mi się kropeczka, kropeczka, kropeczka i będzie takie linia zachodzącego słońca, może nie linia, ale kropeczki zachodzącego słońca z fazą zaćmienia, że każda kropka będzie słońca w kolejnej fazie zaćmienia. Taki będzie jakby timelapse, coś takiego, no, ale solarygraficzny, czyli bezpośrednio na papierze fotograficznym. No i dobra, po zabawie było naprawdę pięknie. Idealne warunki do zaćmienia dzisiejszego. Ja wszystko obserwowałem przez te moje okulary. Trochę w oczy paliło, ale mroczki przed oczami teraz mam, ale pięknie, naprawdę było pięknie. A teraz jestem bardzo ciekawy, czy to, co wymyśliłem i zarejestrowałem na tych zdjęciach solarygraficznych, czy to wyjdzie tak, jak chciałem. Nie mogę się doczekać, aż w domu otworzę aparaty. I wyglądało na to, że eksperyment się udał. Wróciłem do domu i przy czerwonym świetle otworzyłem oba aparaty i tu przyszło moje rozczarowanie, bo zaćmienie było naprawdę spektakularne. Tu nie wyszło. Kreska słońca jest widoczna, a ta, która zachodziła, a później robiłem takie co 10 minut strzały na słońce. No i tego nie ma. Szkoda, więc chyba tutaj też nie wyszło. Ja pierdzielę. Tak, spójrzcie. Na pierwszy rzut oka nie widać na tym zdjęciu zaćmienia słońca. Widać wędrujące słońce, tak? Ale później tych co 10 minut zaćmienia nie widać. Ale później, gdy zeskanowałem ten negatyw, okazuje się, że widać to zaćmienie, tylko bardzo słabo. Tutaj nie wyszło nic. Nie ma. W ogóle słońca nie ma. A nie, jest. Jest. Przy tym słabym świetle słabo to widzę, ale jest. Są kropki. I później zastanawiałem się, dlaczego wyszło tak słabo w porównaniu z moimi testami. I chyba już wiem. Różnica polegała na tym, że podczas moich tych próbnych testów na łące w południe ja nie robiłem naświetlania tła. Ja po prostu robiłem na czystej kartce papieru fotograficznego same kropki, same słońca. A tutaj wystawiłem najpierw aparaty na wstępne naświetlanie tła, więc przez te 1,5 godziny tego naświetlania tego tła papier fotograficzny zdążył się na tyle ściemnić, że później, gdy otwierałem migawkę na te kilka sekund, miały już znacznie mniejszy wpływ na ten papier fotograficzny, który już był wstępnie zaświetlony. Wniosek na przyszłość jest prosty. Gdybym nie naświetlał wcześniej tła i od razu zaczął rejestrować kolejne położenia słońca, ślady byłyby dużo bardziej wyraźniejsze. Ale najważniejsze jest to, że mimo wszystkich problemów po drodze, zablokowane lustro, wypalona kurtyna, słabo naświetlony negatyw, okazało się, że eksperyment jednak udał się. Trzeba było jedynie zeskanować papier, żeby zobaczyć to, czego nie było widać przy czerwonym świetle. Papier fotograficzny zrobił mi małego psikusa, ale zaćmienie słońca zostało zarejestrowane. Dajcie znać w komentarzu, czy podoba Wam się to zdjęcie. To wszystko na dzisiaj. Siemanko, cześć!